Cześć! Co to jest w ogóle nauka fotografii? Bo od tego powinniśmy chyba zacząć dzisiejszy temat. Nauka jest to kształtowanie siebie. Siebie, czyli uczenie się różnych rzeczy. Między innymi uczenie się technicznych aspektów fotografii, bo to jest bardzo ważne. Nie, to nie jest bardzo ważne, ale to jest przydatne. Natomiast też kształtowanie siebie, swojego, ja to określam, widzenia fotograficznego. Widzenia fotograficznego, czyli to, jak ja patrzę na świat. Czyli jak ja ten świat postrzegam, jak uczę się go rejestrować. I to jest ważniejsze od siedzenia przed komputerem. Siedzę przed komputerem i czytam o różnych tam czasach, przysłonach i innych tego typu rzeczach. Okej, to jest przydatne, zwłaszcza na początku. Natomiast później ważniejsze jest, moim zdaniem, kształtowanie swojego, to co powiedziałem, sposobu widzenia świata. Jak to zrobić? No, był taki film jakiś czas temu, on się, 3 lata temu, kurczę, jest tak dawno. To się nazywało Popołudnie w lesie. Ja zrobiłem sobie wtedy takie zadanie, czyli ustaliłem, że tu, na tych 4 metrach, 4 metry na 4, na tych 4 metrach bieżących, powiedzmy, mam zrobić 10 ciekawych zdjęć. Ja robiłem to wtedy 3 obiektywami, czyli zmieniałem, miałem multum czasu, nie miałem żadnych ograniczeń i ja tych 10 zdjęć zrobiłem. Tak wygląda ten film, warto go sobie przypomnieć i jest to sposób uczenia siebie, ale ten praktyczny, bo teoria bez praktyki nijak się do niczego nie ma. A dzisiaj postanowiłem, że dzisiaj zrobię takie ćwiczenie, które zaproponuję Tobie też wspólnie, że możesz je zrobić w weekend. Takie ćwiczenie, które gdzieś znajomy, który uczył fotografii, pokazywał, mówi: słuchajcie, dobra, to teraz idziemy 20 metrów, zatrzymujecie się i robimy jakieś zdjęcie. W miejscu, w którym wstaniesz, masz zrobić ciekawe zdjęcie. To jest... nie wiem, czy one za mocno nie hałasują, te fontanny. O, jak stanę tak, to będą mniej hałasowały. Ciekawe zdjęcie. A jakby tu postawić, to nie będę musiał kucać. To mi się zaraz przewróci. Ciekawe zdjęcie to zmusza naszą wyobraźnię do tego, żeby coś zrealizować. Ja w tej chwili właśnie tak zrobię, tylko najpierw ustalmy kierunek, w którym mam pójść. I to 20 metrów to nie, zróbmy, nie wiem, ile to będzie 50 metrów, gdzie ja wyląduję. Jak zamknę oczy, to wyląduję gdzieś tam. Dobra, niech będzie 50 metrów. Tylko najpierw zamknę oczy, obrócę się, jak powiem 5, to w tym momencie tam pójdziemy. Czyli co? Robimy 1, 2, 3, już mi się w głowie kręci, 4, a nie, to nie jest uczciwe, bo ja wiem, w tej chwili mam fontannę przed sobą, 5 i w tej chwili jestem w stanie ustalić, że to niedobrze wyszło. 5, 4, 5, bo w tej chwili jestem w stanie powiedzieć, że pójdę tam. No dobra, ale to idziemy. 20-30 kroków. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30. Stop! Nie wiem, czy ktoś zauważył, przeszedłem przez fontannę i ona nie polała mnie. To jest fajne. Dobra, oddali 2 kroki w bok, żeby postawić kamerę. Dobra, mam aparat. No bo bez aparatu robienie zdjęć to jest trudne. Dzisiaj zabrałem Canona 1200, bo akurat taki mi wpadł pod rękę. Farbę zabiorę na ramię, na wszelki wypadek, żeby jej nie pilnować. Z obiektywem Sigma 1770. Ja już o tym obiektywie mówiłem. Mi się on podoba. No i teraz jego zaletą jest to, że ma funkcję makro. Zwykłe P i co? Robimy jakieś zdjęcie ciekawe tu w tym miejscu. Powinien stać tam, ale ich będzie tu w tym miejscu. Uwaga, odsunę troszkę kamerę, bo zobaczyłem peta, resztkę po papierosie, który jak go zrobię, to może...
Okej, mam pierwsze zdjęcie. Ojejka, nie sprawdziłem, co mi zapisuje to w rawach czy odpegach. JPEGach, a ty nie masz... Dobra, przełączam się na rawy. Dobra, w tej chwili będzie mi w rawach zapisało. Wolę w rawach. Ja tutaj tłumaczyłem, dlaczego wolę w rawach. I co? I mamy zrobione ich pierwsze zdjęcie. I co? Lecimy teraz dalej. Już się nie będę kręcił, bo to i tak z tego wyszło, że to jest nieprawda. Po prostu zamknę oczy i ustalę sobie mniej więcej tam. Nie, to było tam, gdzie patrzyłem. No dobra. Chciałem podejść pod wodę. Robimy. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ten aparat nie jest wodoszczelny i ten aparat też nie jest wodoszczelny. W związku z tym stańmy może tutaj. To wy zostańcie tutaj, a ja spróbuję zrobić zdjęcie wody. Jejku, jakie to jest śliskie. Po prostu na tym jakaś poczekajcie, co ja zrobiłem w ogóle. Sekunda. Zatrzymanie. Ja zobaczę, jakie zdjęcie zrobiłem. No nie, to jest już lepsze. Nie, to nie jest ciekawe zdjęcie. Takie wyzwania. O, mało się nie przewróciłem tam. Ja już nie podchodzę do tej fontanny. To jest tak niebezpieczne, przynajmniej dla mnie. Takie wyzwania są dobre do tego, żeby ukształtować swoje widzenie fotograficzne. To, jak ja postrzegam świat, czyli jak... postrzegam świat. Jak ja rejestruję świat, to nie ja. Jak ja rejestruję świat po prostu i umiejętność znalezienia ciekawego obiektu w każdym miejscu, który zobaczę, jest bardzo ważny. Bo jak mówiłem, no dawno tu nie byłem, jak mówiłem, że teoria. Możemy tej teorii się nauczyć bardzo dużo, ale jeśli jej nie będziemy w praktyce realizować, wiecie co, to tu było lepiej niż tam, bo tam strasznie ta fontanna szumiała i można było się pośliznąć. Może przetnę to jeszcze od początku, żeby nie było, że tak hałasowało to strasznie. Powiem mi ze światłem, bo tak to jestem w cieniu. O, jak wejdę tam w cień, to nie będę w cieniu, bo będzie inne światło się układało. Wolałbym pójść w tamtą stronę. Idziemy w drugą stronę. Samochody i tak stoją, przechodzimy. Ale śmieszny rower. Na czym zamknąłem myśl? Myśl zamknąłem na tym, że cała teoria bez praktyki, bez ćwiczenia nie ma żadnego sensu. Bez takiego zmuszania się, a to już wcześniej mówiłem, jak mówiłem fotografowanie w trudnych warunkach, że czym trudniej, tym lepiej. W myśl zasady, co nas nie zabije, to nas wzmocni. Że takie działania rozwijają nas. Ja to nazywam rozwojem, że rozwój widzenia fotograficznego. Widzenie fotograficzne, szukam jakiegoś spokojnego miejsca, żeby na chwilę usiąść, dogadać i dograć film do końca. Widzenie fotograficzne jest takim elementem, który jest dla mnie ważny, ponieważ tylko dzięki temu mogę nauczyć się robić zdjęcia. To jest to, co wyróżnia fotografa od fotografa. To nie wyróżnia jakość zdjęć, czyli to, że te zdjęcia będą naprawdę jakieś tam ostre, dobrze naświetlone. Wszystko jest nieważne. Najważniejsze jest to, co jest na zdjęciu i jak to zdjęcie będzie wyglądało. Ciekawe, czy tu się dałoby przysiąść na chwilę. Wieczorem bym tu nie siadał. Ale teraz... Bayer.
Teraz się prosi o zrobienie zdjęcia. Widzicie to, co ja? No. Hej. O, plac zabaw są niedobre, ale nie ma dzieci, więc można spokojnie sobie się zatrzymać na nim. O, to jest tak, że takie, o, nawet ławka jest. Ale mamy kulturę, nawet sobie mogę przysiąść i zrobić tam to zdjęcie. Dobra, będę miał. Ale śmieszny wstawka. To jest tak, że widzenie fotograficzne moim zdaniem jest najważniejszym elementem w fotografii. To, jak ja będę widział, jak ja zauważę świat, tak w efekcie, jak ja zauważę, tak będę mógł je zarejestrować, bo jeśli czegoś nie zauważy, nie nauczy się tego widzenia kadrem, bo to się spotyka jeszcze, to często się spotyka jako widzenie kadrem, to określam jako widzenie fotograficzne, że ja nie będę widział kadrem, nie będę widział, że to jest jakieś tam ujęcie ciekawe, które by dało się wykorzystać, że jak tak zrobię, odetnę to. Ciekawe, czy chmurki weszły. Trochę trzeba podpracować, żeby chmurki podciągnąć, ale to się da. I ja teraz postanowiłem właśnie, że za chwileczkę wyłączę kamerę, bo to będzie nudne po prostu, że ja idę robię zdjęcia i pójdę porobić zdjęcia na tej samej zasadzie, czyli na uczciwie, 30 kroków, zatrzymanie, tylko nie będę się obracał, pójdę prosto, tylko w tamtym kierunku. 30 kroków, zatrzymać się, zrobić zdjęcie. Fakt, że samochody pod spodem jeżdżą. Fakt, że wziąłem obiektyw, który ma funkcję makro. Funkcja makro jest w takich sytuacjach przydatna, ponieważ makro zawsze ratuje sytuację. Jeśli nie wiesz już co sfotografować, to w tym momencie właśnie włącza się makro i zawsze coś się ciekawego znajdzie. Element jakiś, który można na zdjęciu uwiecznić. O tak jak teraz tutaj, tylko wytnę, żeby tam nie było widać. O, tak wygląda statywik, na którym robię zdjęcia. On nie będzie wchodziło w zdjęcie ciekawe. Tylko tak z ciekawości zrobiłem, żeby sobie zapamiętać, jak to wygląda. Zrobię teraz galerię zdjęć, takich właśnie zrobionych przed chwileczką, idących i robionych zdjęć, po to, żeby pokazać, że to się da. I jeśli się zmusisz do takiej fotografii jakiejkolwiek, bo to jest rejon, który wybierzesz, miejsce, to można sobie wybrać park, można wybrać sobie las, można wybrać miasto. Miasto jest łatwiejsze, dlatego wybrałem miasto. To jest akurat Wyszków. Nie wiem, czy ktoś był w Wyszkowie. Tam to był główny plac. Właśnie się przekonałem, że jest płatny parking na głównym placu. Wcześniej nie wiedziałem. Wyszków. I to może być każde miejsce. W każdym miejscu da się zrobić ciekawe zdjęcia, które mogą Cię rozwinąć, czyli w których Ty, jak się zmusisz, to coś z tego wyciśniesz. Oczywiście najlepiej jest wybrać się w 2 albo w 3 osoby na takie zdjęcia, bo w tym momencie masz konkurencję. Nawet wystarczą 2 osoby. Konkurencję, albo on coś zobaczył, ale oprócz konkurencji jest jeszcze to, że on coś zobaczył, mówisz, ale to jest ciekawe, co on zobaczył. Bo patrzysz, znaczy tak jak z lotą fotografujemy, to ty, zobacz, ten motyw. A on mówi, tak, nie zauważyłem, to będzie fajny motyw. I tak my siebie nawzajem podbudowujemy w ten sposób, czyli pokazując sobie, uczymy się nawzajem od siebie tego patrzenia fotograficznego, on jest najważniejszy. Także zachęcam Cię do wszelkiego rodzaju wyzwań, ćwiczeń. Oczywiście nie wyzwań typu kto dłużej wytrzyma nie oddychając, bo to nie jest wyzwanie fotograficzne, czy wyzwań kto dłużej wytrzyma nie robiąc zdjęć, bo to jest wyzwanie też nie fotograficzne, ani nie wyzwań kto zrobi więcej zdjęć w ciągu minuty, bo to jest bez sensu wyzwanie, chociaż fotograficzne. Natomiast wyzwań, gdzie musisz się zmierzyć z czymś, rozwiązać jakiś problem, zrobić zdjęcie po to, żeby to zdjęcie było ciekawe, a Ty, żebyś się przy okazji czegoś nauczył. Także ja za chwileczkę jeszcze pójdę porobić zdjęcia, tak żeby mi na galerię wyszło, ale nie dużo. Nie, to nie chodzi o to, żeby wyszło mi 40 zdjęć. Ja bym chciał zrobić 12.
12 zdjęć, których będę zadowolony. I nie to, że zrobię 120 zdjęć i będę z nich 12 wybierał. Ja bym najchętniej chciał zrobić 12 zdjęć i jeśli naciskam spust, to ma być to ciekawe zdjęcie. Czy mi to wyjdzie? To nie wiem, ale zobaczę. Bo to zawsze jest tak, że to się wydaje, że ja też nie jestem geniuszem i wydaje mi się, że to ujęcie będzie ciekawe. A później na zdjęciu, bo widzę je trójwymiarowo, a później na zdjęciu, jak oglądam je na płaskim, mówię, nie no, w sumie to brakuje mi czegoś w niego, co ja w tym zdjęciu, co ja wtedy tam widziałem. Brakuje mi tej przestrzeni. I w tym momencie no, to zdjęcie odpadnie, więc trzeba też nauczyć się widzenia tego, jak co będzie wyglądało na zdjęciu. A tutaj ta przejście, tutaj ta brama jest bardzo ciekawa. Także dziękuję Ci za uwagę. Zapraszam do obejrzenia galerii i na razie. Cześć. When you